To, że przyszło nam żyć w bardzo specyficznych i niespokojnych czasach dla sporej części populacji naszego globu, stało się czymś oczywistym. Ale czy wiecie, że trwający od dziesięcioleci spór pomiędzy Japonią i Rosją uniemożliwił obu tym krajom zawarcie traktatu pokojowego formalnie kończącego II wojnę światową? Głównym powodem tej sytuacji okazują się być okupowane przez Rosję Wyspy Kurylskie, nazywane przez Japończyków terytoriami północnymi. Rozmowy mające na celu złagodzenie napięć już wiele lat temu utknęły w martwym punkcie. Odczuwamy gwałtowny wzrost zagrożenia bezpieczeństwa wokół naszego kraju. W krajach i regionie otaczającym nasz kraj coraz wyraźniejsze staje się wzmacnianie potencjału nuklearnego i rakietowego. Szybka rozbudowa wojskowa oraz próby jednostronnej zmiany status quo poprzez władzę. Z powodu roszczeń Japonii do 4 strategicznych wysp zajętych przez armię sowiecką w ostatnich dniach wojny. Na dodatek od chwili wybuchu wojny na Ukrainie rosyjskie i chińskie okręty bojowe coraz częściej pływają wokół Japonii, niemal całą ją okrążając i powodując kolejne napięcia. Czy obecne zdolności sił samoobrony mogą odstraszyć zagrożenie dla naszego kraju? Kiedy zagrożenie stanie się realne? Czy będą w stanie ochronić nasz kraj? Przeprowadziliśmy realistyczną symulację. Mówiąc szczerze, obecna sytuacja jest niewystarczająca. Nim możliwie wnikliwie przyjrzymy się całej tej sytuacji i napięciom na linii Rosja-Japonia, chciałem wam gorąco podziękować za wsparcie w sekcji komentarzy, suby, kciuki w górę i za wszystko to, dzięki czemu motywujecie mnie i ludzi ze mną współpracujących do dalszej intensywnej pracy. Oczywiście w ramach wsparcia zapraszam was również do naszego sklepu, gdzie dla siebie i swoich najbliższych możecie znaleźć coś ciekawego. Nie przedłużając, zobaczmy, jak na naszych oczach zmienia się geopolityczne oblicze współczesnego świata. Zapraszam. Po dekadach względnego pokoju i spokoju Japonia mierzy się z obawami dotyczącymi dość agresywnych zachowań samych władz rosyjskich, ale również prowokacyjnych działań chińskich. A to zdecydowanie wywołuje spory niepokój i wymaga konkretnych decyzji dotyczących rozbudowy tamtejszej armii oraz stworzenia fortyfikacji, które stanowią jeden z kluczowych celów na nadchodzące lata dla władz japońskich. Co więcej, jak stwierdziło japońskie Ministerstwo Obrony, Japonia zakłada również możliwość uderzenia wyprzedzającego w przypadku poważnego zagrożenia dla bezpieczeństwa państwa i narodu japońskiego. Działania Korei Północnej, w tym powtarzające się wystrzeliwania rakiet balistycznych, stanowią zagrożenie dla pokoju i bezpieczeństwa regionu naszego kraju oraz społeczności międzynarodowej i są poważnym wyzwaniem dla naszego kraju i całej społeczności międzynarodowej. Ponadto, te wystrzeliwania rakiet naruszają rezolucję Rady Bezpieczeństwa. W świetle tej sytuacji będziemy nadal badać wszystkie opcje, w tym tzw. możliwości kontrataku. Nie wykluczamy niczego, ponieważ kontynuujemy pracę nad fundamentalnym wzmocnieniem naszych zdolności obronnych. Kraj kwitnącej wiśni tak naprawdę jest niemal otoczony przez wrogów. Rosja, pomimo wielu protestów ze strony Japonii, nadal rości sobie prawa do okupowanych przez siebie Wysp Kurylskich, a obustronne relacje to ciągłe napięcia i eskalacje w postaci kontrowersyjnych naruszeń stref powietrznych czy morskich. Generalnie Japończycy mają także powody do obaw związanych z rosnącymi ambicjami państwa środka. By zrozumieć, co niepokoi Japonię, wystarczy przypomnieć fakt, iż stosunki z Chinami, nawet pod względem historycznym, nie były najciekawsze. Tym bardziej, że wojsko szogunów dokonywało krwawych rzezi na okupowanych niegdyś ziemiach chińskich. Imperialna Japonia była szczególnie uprzedzona do wszystkiego, co nie było imperialną Japonią, a wiele pomysłów, które zostały zamanifestowane poprzez te eksperymenty i działania Japonii w czasie II wojny światowej, wywodzi się z kulturowego poczucia wyższości, która jest tak silna, że usprawiedliwia przejęcie i kontrolowanie wszystkich innych. Z tego powodu kilku członków japońskiego rządu i wojska postrzegało każdego, kto się im sprzeciwiał, jako mniej niż człowieka lub przynajmniej mniej niż Japończyka.
a trudno jest przetestować broń biologiczną bez obiektów testowych. A ludzi tam żyjących traktowali niczym niewolników. Natomiast sama okupacja japońska potrafiła być porównywalna, a może nawet gorsza niż niemiecka lub rosyjska na ziemiach polskich. Przez co ta zadra tkwi głęboko w chińskim narodzie. Wracając jednak do kwestii samego konfliktu na linii Japonia-Rosja, to sporne wyspy leżą w najbliższym punkcie zaledwie kilka kilometrów od północnego wybrzeża Hokkaido w Japonii. Są to najbardziej wysunięte na południe wyspy w łańcuchu wulkanicznym, który oddziela Morze Ochockie od Oceanu Spokojnego. Znajdują się one na południowy wschód od rosyjskiej wyspy Sachalin i administracyjnie należą do tego samego regionu, chociaż Tokio uważa je za część swojej prefektury Hokkaido i nielegalnie okupowane przez Rosję japońskie tereny. Otóż problem tkwi jak zwykle w szczegółach, ale dla obu stron niezmiernie istotnych. Otóż cesarzowa Katarzyna Wielka ogłosiła zwierzchnictwo nad Wyspami Kurylskimi w 1786 roku, po tym jak jej rząd ogłosił, że zostały one odkryte przez rosyjskich badaczy. A zatem według tego toku myślenia musiały należeć do Rosji. W pierwszym traktacie między carską Rosją a Japonią, zawartym w 1855 roku, granica między tymi dwoma krajami została wytyczona na północ od 4 wysp położonych najbliżej Japonii, ale zaledwie 20 lat później, w 1875 roku, nowy traktat przekazał Tokio cały łańcuch, w zamian za uzyskanie przez Rosję pełnej kontroli nad wyspą Sachalin. Ale że Japończycy od zawsze byli waleczni, to i tak odzyskali kontrolę nad południową częścią Sachalinu, po miażdżącej klęsce Moskwy w wojnie rosyjsko-japońskiej w 1905 roku. Wyspy Kurylskie ponownie znalazły się w centrum sporu między Moskwą a Tokio, gdy w ostatnich dniach II wojny światowej doszło do inwazji wojsk radzieckich na Japonię, bowiem tak naprawdę ZSRR przystąpiło do wojny z Japonią dopiero 9 sierpnia 1945 roku, tuż po zrzuceniu przez Stany Zjednoczone bomby atomowej na Hiroshimę. Wojska radzieckie, wykorzystując sytuację, zakończyły wówczas przejęcie wysp po kapitulacji generała Japonii, gdy amerykańskie bomby atomowe zostały zrzucone na kraj kwitnącej wiśni, a tamtejsze władze zdały sobie sprawę z potęgi rażenia nowej broni. I teraz stałem się śmiercią, niszczycielem światów. Właśnie dlatego Rosja po dziś dzień argumentuje, że ówczesny prezydent USA, Roosevelt, obiecał radzieckiemu przywódcy Józefowi Stalinowi, że może położyć swoje łapska na spornych wyspach w zamian za przystąpienie do wojny z Japonią. Do takiej aprobaty miało dojść na konferencji jałtańskiej w lutym 1945 roku, na której przywódcy podzielili powojenny świat według własnego widzimisię. My Polacy zresztą również boleśnie przekonaliśmy się o tym, chociażby zabranym nam obwodem królewieckim i polskimi ziemiami wschodnimi. Zdobycie wysp przez Sowietów uniemożliwiło Moskwie i Tokio podpisanie formalnego traktatu pokojowego kończącego wojnę. Pomimo wielokrotnych prób osiągnięcia porozumienia w ciągu ostatnich 70 lat, w 1956 roku radziecki przywódca Nikita Chruszczow po raz pierwszy zaproponował Japonii dwie mniejsze wyspy, Shikotan i Habomai, w zamian za podpisanie traktatu pokojowego, ale porzucił ten pomysł po tym, jak Tokio zawarło sojusz wojskowy z Waszyngtonem. Zresztą dziś na terenie Japonii znajduje się 13 amerykańskich baz wojskowych, a jedną z nich jest Sasebo. To główny punkt zaopatrzeniowy dla okrętów US Navy na Pacyfiku i Oceanie Indyjskim. Nowa japońska strategia bezpieczeństwa narodowego, strategia obrony narodowej i program rozwoju obrony odzwierciedlają skalę i zakres tej transformacji. Myślę, że to, co widzimy aktualnie, to sojusz, który się modernizuje, a Stany Zjednoczone i Japonia współpracują ze sobą, aby przygotować się na pojawiające się wyzwania w regionie Indo-Pacyfiku i poza nim. Więc nie moglibyśmy być bardziej zadowoleni z pracy, którą wykonujemy. Jednak wzrost potęgi militarnej Chin i agresywny atak Rosji na Ukrainę Podjąłem decyzję o przeprowadzeniu specjalnej operacji wojskowej. Jej celem jest ochrona ludzi, którzy od 8 lat są zastraszani i poddawani ludobójstwu przez reżim kijowski. wzbudził wśród japońskich rządzących duże obawy, że Stany Zjednoczone, uwikłane w pomoc Ukrainie oraz trzymając rękę na pulsie w kwestii Tajwanu, są to relacje bardzo mocno publikowane w tajwańskich mediach
I są to relacje z bardzo dużą dozą nadziei, że USA w razie konfliktu stanie w obronie Tajwanu. Można wywnioskować, że region Pacyfiku jest dla USA areną ważniejszą niż Europa. Stąd też Stany Zjednoczone nie angażują zbyt wielu sił do walki przeciwko Rosji. I nie ulega także wątpliwości, że USA byłoby bardzo nie na rękę zostać odciętym od dostaw półprzewodników. Przy czym przy każdym spotkaniu ono coraz bardziej i bardziej te relacje pogłębia i zacieśnia. To nie przypadek, że pani Tsai Ing-wen mówiła właśnie o demokracji, gdyż jest to takie niejednoznaczne, ale oczywiste wspomnienie, o co chodzi w tym temacie. Mogą nie mieć aż takiego potencjału, żeby zapewnić bezpieczeństwo także Japonii. Dlatego przy tak napiętej światowej geopolityce postanowili wziąć te sprawy we własne ręce, ogłaszając na przykład zmiany w budżecie na 2023 rok i przeznaczając 6,8 biliona jenów, czyli około 52 miliardy dolarów na cele militarne, co stanowi 26% wzrost wydatków w stosunku do 2022 roku i jest największym nominalnym wzrostem od co najmniej 1952 roku. Kluczowym aspektem ma być dynamiczny rozwój przemysłu zbrojeniowego, który stał się teraz priorytetem. Budowa potencjału w zakresie systemów rakietowych to jeden z niezmiernie ważnych elementów rozwoju japońskich sił militarnych. Oczywiście rozwój własnych technologii rakietowych to tylko jeden z obszarów, w które inwestuje Japonia. Oprócz tego buduje systemy we współpracy ze Stanami Zjednoczonymi. Takim projektem jest chociażby pocisk standard SM-3 Block, a więc broń przeciwrakietowa, która ma być używana również na terenie Polski w bazie rakietowej Redzikowo. Co ciekawe i zarazem istotne z punktu widzenia bezpieczeństwa, Instytut Badawczy Japońskiej Agencji Kosmicznej zakazał przyjmowania naukowców z Rosji i Chin, by chronić wrażliwe dane, które mogłyby być wykorzystane przez służby wywiadowcze tych krajów. Ze strategicznego punktu widzenia kontrola nad Wyspami Kurylskimi zapewnia Rosji całoroczny dostęp do Oceanu Spokojnego dla floty Pacyfiku złożonej z okrętów wojennych i łodzi podwodnych stacjonujących we Władywostoku, ponieważ cieśnina Kunaszyrska pomiędzy Hokkaido a wyspą Kunasz jest jedną z dróg floty rosyjskiej na Pacyfik. Rosja ma oczywiście na tym archipelagu bazy wojskowe i rozmieściła swoje systemy rakietowe. Obecna populacja wysp to około 20 tysięcy osób. Kuryle są dla Rosjan miejscem ważnym strategicznie, bowiem stanowią barierę zamykającą Morze Ochockie. Utrata kontroli nad Kurylami nie gwarantowałaby rosyjskim okrętom swobodnej żeglugi w tym rejonie. Dodatkowo wyspy te są bogate w gorące źródła i minerały oraz rzadkie metale, takie jak ren, który jest używany do produkcji samolotów naddźwiękowych. Ten ciężki metal ogniotrwały o temperaturze topienia 3180 stopni, co daje mu najwyższy współczynnik sprężystości ze wszystkich metali żaroodpornych oraz doskonałe właściwości mechaniczne w wysokich temperaturach, znajduje się właśnie na tej wyspach. Stopy renu mogą wytrzymywać ekstremalne temperatury i trudne warunki. By jeszcze bardziej dopiec Japończykom, we wrześniu 2022 roku rosyjskie władze ogłosiły zerwanie umowy z Japonią, na mocy której mieszkańcy spornych wysp kurylskich mogli je odwiedzać w sposób bezwizowy. Przewodniczący Komitetu do Spraw Międzynarodowych Rosyjskiej Dumy Państwowej Leonid Słucki oświadczył wówczas, że zerwanie umowy jest odwetem za sankcje nałożone przez Japonię na Rosję po agresji na Ukrainę. Szef japońskiej dyplomacji Yoshimasa Hayashi określił działania Moskwy jako całkowicie nie do zaakceptowania. Podsumowując dzisiejszy materiał, sprawa konfliktu na linii Rosja-Japonia lub jak kto woli Japonia-Rosja co chwilę nabiera nowych rumieńców. Dlatego tym bardziej mało prawdopodobne wydaje się, aby ta napięta sytuacja się unormowała, bo wszystko wskazuje na to, że obie ze zwaśnionych stron nie mają najmniejszego zamiaru odpuścić. Tyle na dziś, bardzo dziękuję za Waszą uwagę, cześć i do następnego odcinka. Bednarski na kłopoty ma zawsze środek złoty. Czegoś się martwisz, co ty proste to jak drut. Bednarski na kłopoty ma zawsze środek złoty. Weźmie się do roboty, zna